Wywierzysko chochołowskie, czyli woda, tak? Siadamy czy nie? No, możemy sobie usiąść. Wywierzysko chochołowskie, czyli woda wypływająca tu z systemu jaskiń, z tych gór, ze środka gór. No i fajne takie oczko. I woda wpływa już potem do potoku chochołowskiego i płynie dalej. No i zagadka, Rosiu, dla Ciebie. Czy z tego wywierzyska woda wypływa w ilości 500 litrów na godzinę, 500 litrów na minutę, czy 500 litrów na sekundę? Oceń to. Na minutę. Czaj. Na minutę. Błąd. Szanowna wycieczko, mamy dzisiaj 20... Czyje rękawiczki? Czyje rękawiczki? Moje. Mamy 24 października 2022 roku. Idziemy na... Mamy? Październik? Wrzesień? Chyba jeszcze wrzesień. A, wrzesień, dobra. No okej, zdarza się. Czemu październik? Bo zimno. Idziemy tam gdzieś, na Bystrę. Jest zimno, rzeczywiście. Jest zima, zimno, jest zimno, śnieg na jest śnieg. szczytach. Tak, i idziemy właśnie na wycieczkę na Bystrę. Kawał drogi przed nami. Bystrą. Bystra i błyszcz. Łukasz, Rochu, Przemek i Adam. Oraz ten, który to mówi, Janusz O. Pozdrawiam wycieczko, mamy wycieczkę i idziemy na Bystrą. Jak ona wygląda? Prawdopodobnie to właśnie ta górka. Jest młodzieżowo. Co prawda rozdzieliliśmy się przed chwilą, ponieważ Rochowi się rozpadł but i dziadek z nim został, żeby go zaopiekować się nim, ponieważ 17-latek z pieniędzmi w schronisku, no to jest taki średni pomysł i rozumiemy dziadka, chociaż z dziadkiem może być też ryzykownie, ale różnie to bywa. Natomiast my idziemy dalej, twardo trzymamy się planu, żeby wejść na Bystrą i mamy nadzieję, że wrócimy w jednym kawałku. Pozdrawiamy gorąco. Września roku pańskiego 2022. No właśnie. Dzień dobry wszystkim. Mamy 24 września roku pańskiego, którego? 22. 2022. No, jesteśmy w trakcie wycieczki na trzydniowiański wierch. Musieliśmy zredukować plany, bo najpierw był w planie Błyszcz i Bystra i też tam idzie naszych 3 towarzyszy, ale ja z Rosiem zdecydowaliśmy się zmienić plany, bo Rosiowi się przytrafiła awaria buta. No i kawałek taśmy miałem, bo zawsze mam, w razie jakby jakieś spodnie się rozdarły albo kurtka gdzieś na kamieniu na grani, ale nie przewidywałem, że tu trzeba będzie but kleić, więc taśmy trochę mało i to jest za słabe zabezpieczenie, żeby się wybierać na Bystrą. No tam jest gdzieś ze 20-30 cm śniegu, więc Rosiu by miał po prostu mokro w bucie. O, lekka zadyszka jest. Jeszcze się nie weszliśmy w ten rytm. Przynajmniej ja. Ale zaraz się to ustabilizuje. Więc trzydniowiański wierch. Zajrzymy potem do schroniska chochołowskiego. I będzie fajnie. Chciałem pokazać ciekawe miejsce, ale właściwie to większą moją uwagę przykuwa ta Piła. Jesteśmy w Tatrach, ale tak naprawdę jesteśmy w tartaku. Jedno wielkie po prostu, jeden wielki tartak. Drzewa pościnane, pozwalane, leżą na szlaku. Przed chwilą musieliśmy się przez pień przebijać. No i jak widać, szlaki tam rozjeżdżone, znaczy tu nie widać, tam na dole mieliśmy. No nie fajnie, nie fajnie, ale taka tu jest polityka, że TPN się tu nie wtrąca, chociaż jesteśmy na terenie TPN-u, ale administracyjnie to należy jest tutaj wspólnota wsi, a to już z tradycjami to ma 100 lat.
własność 8 wsi tu lokalnych i oni sobie gospodarują po prostu, no tak jak widać. Wycinają na potęgę lasy. No właśnie, tak to wygląda. A my, wyobraźcie sobie, no parę metrów szlak leci od tego miejsca. No tak średnio. Fajnie jest. O, pokażmy Rosia, że jest w dobrej formie. Zadowolony, że jesteśmy tu. No i trochę widoczków, bo nie wiem, czy później będą, więc lepiej rejestrować jeszcze, póki są. No i tu widać, co tu widać. Na pewno to jest Grześ, tam wprost, centralnie. A ten tam z tyłu, Bobrowiec. Nie ma na niego szlaku, został zamknięty, ale ja na nim byłem w czasie, kiedy jeszcze szlak był. Byliśmy tam z żonką, z Gieniusią. Wdrapała się tam razem ze mną. Było ciężko, ale daliśmy radę. Także to było, no już niestety się nie powtórzy. No bo nie ma szlaku. No i to tu jakieś mniejsze góreczki. Tam widok w dół. Ładnie to wygląda. No i tu widzimy co? Ornak. To będzie ornak. Taki jest charakterystyczny. Przeorane zbocze. Ale nazwa nie pochodzi od orania, tylko od orła, który tu na Kominiarskim, bo to Kominiarski, ma swoje gniazdo. Także nazwa jest związana z orłem. A nasze chłopaki, tu nie widać, ale gdzieś w tamtą stronę, na 2200, z jednej strony, dzień dobry, cześć. Z jednej strony im zazdrościmy, a z drugiej strony im współczujemy. Niezłą przeprawę będą mieli. Ciekawe, czy im się uda wejść. No, oby się udało. Zobaczymy. Potem będziemy próbować się kontaktować z nimi, jak im idzie. To... Nikt nie wierzył, ale nie uda się. Optymista. No nie wiem, trudno wyczuć. Pogoda jest idealna, więc warunki mają super. Po prostu nic, tylko przeć do góry. Zobaczymy, czy mają mocne charaktery. No a może trzeba będzie się wycofać, bo to też zależy, jaka tam jest sytuacja, bo trudno powiedzieć. Kupa śniegu, przynajmniej 20 cm, tak szacunkowo. No i teraz zależy, jak ten śnieg wygląda, nie? Jak to jest mokry śnieg, no to cienko. Takie brnięcie przez taką breję to nic fajnego. No ale to już oni sami muszą ocenić, a my idziemy dalej na Trzydniowiański Wierch. Tutaj lepiej widać zbocze ornaku, przeorane, a tam chyba już się wyłania lekko w chmurze. Jest, nie wiem czy na pewno, ale bo tak się nie przyjrzałem dobrze temu, ale wydaje mi się, że to już jest Bystra tam. Ale nic, jak wejdziemy wyżej, to lepiej to będę widział. No w każdym razie chciałem jeszcze powiedzieć, że tam na dole mamy rykowisko, bo od czasu do czasu się jelenie nam odzywają. Ale to jest ta pora, więc nic dziwnego. Niekiedy można się wystraszyć, bo to można wziąć za niedźwiedzia, jak ci tak ryknie. Mieliśmy taką, nie, Rosiu, sytuację. No. Całkiem niedaleko od nas taki ryk jakiś czas temu. No i stres wtedy rzeczywiście, czy to niedźwiedź, ale nie, potem jednak, że to nie, no przecież to jeleń. No i tak, pięknie jest. Pięknie jest. Chociaż tlenu mniej. Widać już nasz cel. Trzydniowiański. I dlatego się wybraliśmy z powodu awarii buta, bo tutaj nie ma dużo śniegu. Rosiu to przejdzie suchą nogą. Natomiast tam, i teraz już mogę na pewno powiedzieć, że tam to jest Bystra. No i tam nasze chłopaki będą się drapać. Tam mamy Starorobociański. Nie Starobociański, tylko Robociański, od roboty. Stara robota. Tu w dolinie kopali rudy. No i dolina Starorobociańska, więc też szczyt Starorobociański.
ale dużo osób myli. Na wycieczkę jesteśmy w drodze na Bystrą, która prawdopodobnie wygląda tak lub tak. Idziemy stamtąd. Jest miło i przyjemnie. Pozdrawiamy gorąco. Nie wiem, czy słychać, ale przed chwilą się odzywał tam jeleń w Ochołowskiej dolince, a za chwilę odpowie mu drugi jeleń. Właśnie ja go słyszałem, nie wiem, czy to słychać na nagraniu, ale drugi jeleń jest w Dolinie Starorobociańskiej i tak sobie jeden porykuje tu, drugi porykuje tam. No i takie stereo mamy. Także mamy efekty specjalne. Dobrze, Rosiu. Idziemy jeszcze kawałeczek i będziemy na górze. Tam zrobimy sobie przerwę. Kawunia. Na obiad to za wcześnie. Na obiad może zejdziemy do schroniska. A dzień dobry. Właśnie jelenie, tak? No właśnie słychać. Tam do Przełęczy. I tam jest siwy zwornik i tam jest rozejście szlaków. I jeden szlak pójdzie tam na Bystrą, ten najwyższy szczyt. Cześć. A druga idzie na Starorobociański, czyli tu na tą piramidę z przodu. I ta piramida wydaje się, że jest wyżej, ale nie, to jest 100 metrów niżej. Tam trzeba jeszcze 100 metrów się wdrapać. Wyżej. Powinni się tam wdrapać, no. Mam wątpliwość, czy będą mieli jakieś widoki, bo chmury się zbierają i za chwilę to zakryją, za godzinę pewnie. Więc oni tam nie dojdą jeszcze za godzinę, może za 2 godziny dojdą. A my już jesteśmy tu na szczycie. Zaraz się tam możemy nawet podejść. O, kawałek. Tu w międzyczasie Chochołowska na dole. Tam schronisko. No i co tu widzimy? Bobrowiec, Grześ, Rakoń, Wołowiec i tam Rochacz wystaje. I idziemy zobaczyć, co widać tu ze szczytu. My jesteśmy na 3-dniowiańskim wierchu, ale nie idzie się tu 3 dni. Zaledwie 2,5 godziny może nam zajęło tutaj dostanie się. Zobaczmy. Tutaj tabliczka. Cześć. Pokażmy bałwana. Piękny, ktoś się postarał. No i widoczki. Idzie szlak na Kończystą na wprost, na Mierząbczy, tam Starorobociański i z tego Bystra. No niestety nie tym razem, ale może być fajnie. Tam chyba Kamienista, Smereczyński, tu oczywiście Kominiarski. No i generalnie pięknie jest, chociaż tlenu mniej. Odrobinę. Jak w piosence. Tam dalej te chmurki wiszą. Piękna inwersja się zrobiła. Ale trzeba się ubrać, bo wieje. Chwilę posiedzimy. Cieszymy się. Jaką kawę zrobimy. I będziemy szli do schroniska na jakiś obiadek. To tymczasem. Wycieczką jesteśmy na wprost właśnie tej góry, którą mamy zamiar zdobyć. Trochę daleko to jest, ale będziemy próbowali. W każdym razie w tej chwili jesteśmy na Siwej Przełęczy. Nie, dziękuję. Idziemy stamtąd. No, mamy całkiem przyzwoite nastroje. Widok jest też przedni. Gorąco pozdrawiamy i pozdrawiam wszystkich kolegów, którzy z nami nie przyszli. No, trzymajcie się cieplutko. Bye bye. Zgadza się.
schronisko i kierujemy się na Dolinę Chochołowską. Ile tam był czas podany? 2 godzinki. No, pojedzie nam trochę dłużej, bo trzeba tu uważać na zejściu. Śnieg i lód. No, już widać, że chmurki nachodzą na szczyty powoli i zaczyna wiać. No dobrze, niech sobie chłopaki tam radzą. Nasz plan jest taki, że szukamy miejsca gdzieś, gdzie można sobie fajnie usiąść. Robimy kawkę, coś słodkiego. No i 2 godziny do schroniska. Dzisiaj mamy 24 września 2022 rok. Tak wygląda wesoła kompania na Bystrej. Wszyscy pomachać, wszyscy tak pomachać. Machamy, o bardzo dobrze. Koleżeństwo ze Słowacji, tam jest Łukasz. Łukasz, chciałbyś coś powiedzieć? To dobrze. Międzynarodowa. Super. No. Więc tak, jesteśmy na Bystrej. Widok z Bystrej wygląda tak. No cóż, było młodzieżowo i pozdrawiamy bardzo gorąco. Super. Jest, że tak powiem, radość, bo dalej nie idziemy, tylko będziemy schodzić. Drogi Łukaszu, jakbyś tak w 3 żołnierskich słowach powiedział, jak jest? Teraz już dobrze, ale dla mnie było ciężko. A tam. Co ty gadasz? Po prostu skończyło ci się to w kieszeni. Mamy synowe. Aha, okej. Przemek, jakbyś tak w 3 żołnierskich słowach powiedział, jak jest? W 3 żołnierskich słowach. Jest bardzo dobrze. Super, i to mi się podoba. Ja też przyznam, że jest całkiem spoko. Będziemy zaraz schodzić. Foto? Czekajcie, zrobimy sobie fotkę. O. No właśnie mieli Państwo, dochodzimy do schroniska. No jeszcze nie, ale już widać. Także za moment mamy schronisko. O, remont. Schody, co się ostatnio rozsypały, jak tu byliśmy, remontują. Boję się, że to sobie... Tak. No i wracamy ze schroniska. Musieliśmy się obejść z smakiem. Za duża kolejka. Godzina stania, żeby coś zamówić. To nie ma sensu. Nie warto. Chciałem powiedzieć, że ostatnie osypki w tym roku można kupić, bo już się kończy wypasowiec. No i nie będzie osypków, będą tylko podróbki osypków, które i tak są sprzedawane na krupówkach i w większości miejsc. Są cyganione osypki. Szanowna wycieczeczko, schodzimy już z Błyszcza, nie z Błyszcza, z Bystrej. No, zejście wygląda tak, góry wyglądają tak, tam się otwiera ładny widok, natomiast my stwierdziliśmy, że skoro kiepskie widoki są na Bystrej, nie ma co tam ślęczeć, bo nawiewa chmur, to idziemy tutaj od polskiej strony, w miarę jest przyzwoicie, nasycimy oczy widokami z tej strony i jesteśmy zadowoleni. Generalnie wszyscy idą za nami. Trochę przecieraliśmy szlak. No i tyle. Ostatnie widoczki na Kominiarski.
Nie wiem, czy mówiłem tam, ale tam kiedyś był szlak. Potem zamknęli, bo orzeł sobie gniazdo zrobił. No i żeby chronić orła. Właściwie nie orzeł, tylko bielik. To jest bielik, tam ma gniazdo. Nie orzeł. No to tyle w tym ujęciu. Zobaczcie. Wywierzysko chochołowskie. Czyli woda. Tak? Siadamy czy nie? No, możemy sobie usiąść. Wywierzysko chochołowskie, czyli woda wypływająca tu z systemu jaskiń, nie? Z tych gór, ze środka gór. No i fajne takie oczko. I woda wpływa już potem do potoku chochołowskiego i płynie dalej. No i zagadka, Rosiu, dla Ciebie. Czy z tego wywierzyska woda wypływa w ilości 500 litrów na godzinę, 500 litrów na minutę, czy 500 litrów na sekundę? Oceń to. Na minutę. Czaj. Na minutę. Błąd. Na sekundę. 500 litrów na sekundę. To zależy jak to jest tam głęboko. Od 400 do 600 dokładnie, ale średnio 500 litrów sprawdziłem. Od 400 do 600 litrów. W zależności, wiadomo, od opadów. Ale na sekundę. Potężna ilość wody. No i jeszcze wyczytałem, że to było głębsze kiedyś, ale zasypali, bo tu się owce topiły, które przychodziły się tu napić. Także takie fajne miejsce. Pogoda idealna nadal. My już dochodzimy do Hucisk. Tam będziemy się ładować do kolejki Rakoń, która nas zawiezie na parking, a stamtąd busem do Zakopca. A nasze chłopaki gdzieś tam jeszcze na graniach, może mi się uda zrobić, nie uda mi się, uda mi się, tam gdzieś jeszcze muszą być nagrani. No zapewne już schodzą, nawet mogą być godzinę drogi od szczytu, ale jeszcze tam na pewno gdzieś są wysoko. Także współczujemy, ale i zazdrościmy, że tam byli. 24 wrzesień 2022 rok. W dalszym ciągu ta sama wycieczka na Bystrą i wracamy sobie, jest bardzo miło i przyjemnie. Natomiast Łukasz, powiedz, co się stało? Nie wiem. Zablokowało mi kolano. Zablokowało Ci kolano, nadwyrężone. Troszeczkę. Co czujesz? Się boli. Cholernie. Ale proszę bez brzydkich słów, może to dzieci będą oglądały. Nic nie można nazwać innym słowem. Możesz to wypipać. Pip, pip. Najłagodniejsze słowo. Jakim mogę to? Łukasza kolanko boli, ale był dzielny. Wszedł na Bystrą, jak Pan Bóg przykazał. Pierwszy. Tak, w las tam, kurczę, już tego, cyk. Ze Słowakami się pobratał. O, uwaga, bo takie korzoneczki. A Ty, Przemek, co byś powiedział tak w 4 żołnierskich słowach? Jestem bardzo zadowolony. Przemek świetnie liczy słowa, to prawda. I idziemy sobie, jest naprawdę miło i przyjemnie. No i my już dotarliśmy na kwaterę, ale w drodze, jak jechaliśmy busem, dostałem wiadomość od Janusza, że weszli na szczyt. Więc brawo Janusz, brawo Przemek i brawo Łukasz.
Fajnie, udało się im wejść. No, widoków niestety nie mieli takich pełnych, coś im tam chmury zakryły. No, ale to, że weszli, to naprawdę fajnie, duży sukces. Gratulacje. A tu z balkonu, bo jestem na balkonie, tu mój pokoik. Może nie będę pokazywał, bo tam nie jest uprzątnięte. A tu widać schody, Rosiu ma tam na poddaszu pokoik, miejscowe. A tu z balkonu Tatry Zachodnie to tam na prawo maksymalnie. Nie widać tutaj dokładnie. Ale tam za tą górą będzie Dolina Chochołowska gdzieś tam. Najpierw Kościeliska, potem Chochołowska, a tutaj widać oczywiście Giewont, pierwszy plan. Na prawo od Giewontu Czerwone Wierchy. Na lewo od Giewontu Kasprowy. Z Goryczkową, Czubą, z Beskidem. Później jest Świnica. Kozie Wierchy. Co tam dalej? Koszysta. Oczywiście jeszcze Granaty. Potem Koszysta. Tutaj z tej strony widok. A tam już widok na Tatry wysokie. Także tak to wygląda z balkonu. Pięknie, piękne to ośnieżone szczyty. Super. Jeszcze dzisiaj poczekamy na zachód słońca. Jakie będą efekty świetlne. Bo wschód był piękny. A, nie nagrałem, no niestety. Ale o 5 rano mi się nie chciało nagrywać. Zobaczymy, jaki będzie zachód słońca. Ale być może, że będziemy w Muzykancko na jakiejś kolacji, to też nie załapiemy się. No nic. To wszystko. Tymczasem na razie pa.